Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku. Nie będzie to tak oczywisty tutorial. Co wam dzisiaj zaprezentuję? Zaprezentuję wam wszystko to, co się zadziało w tamtej stronie w moim studiu. Nie chcę wam do końca tego jeszcze teraz pokazywać, ponieważ jestem już po remoncie, a chciałbym wam przedstawić całą historię, jak to było podczas, jak budowaliśmy absorbery, jak przebudowałem studio oraz oczywiście efekt finalny. Przede wszystkim jest już bardzo fajna akustyka jak na małe pomieszczenie, w którym nie zawsze da się dopieścić wszystko tak, jakby się chciało, ale zrobiłem co mogłem. Pojedziemy sobie teraz z całym materiałem z 3-dniowej budowy, a potem na sam koniec przedstawię wam całą sytuację bardziej tutorialowo, jak budować absorbery domowym sposobem oraz czego użyłem do pomiarów, jakiego programu, jakiego mikrofonu i jaki mam sposób na akustykę w pomieszczeniu i co mi pomaga. Właśnie wyszedłem z domu, jadę do studia. Jest to totalnie na drugiej połowie mapy, jeżeli weźmiemy Berlin, zresztą zaraz wam to pokażę. I czeka mnie teraz jakieś 5 stacji metra, jakieś 8 kolejki i chyba z 10 przystanków tramwajem. Także za jakąś godzinkę myślę, że będę w studiu. What's up? Inside now. Dzisiaj chciałem wam przedstawić studio, czy na zasadzie budynek, w którym znajduje się moje studio. I jak widzieliście wcześniej, jest to cały blok 9 pięter, zdaje się. Na jednej połowie są zespoły, na drugiej połowie są producenci tacy jak ja, tudzież DJ i inni goście. Tym bardziej, że nie są to też duże pieniądze. W Polsce nie widziałem takiego projektu. Możecie sobie sprawdzić Artractive i zobaczycie, że mają kilka w ogóle bloków. Jest jeden, drugi, trzeci, czwarty jest jakieś 2 km dalej. Wszystkie są na dole administrowane, ochraniane i są tylko sami muzycy, więc pomyślcie sobie, jakich możecie mieć towarzyszy, jakie mogą być fajne relacje. Zacząłem współpracę z moimi sąsiadami i jeżeli ja siedzę w elektronice, powiedzmy klubowej, sąsiad drugi jest wiolonczelistą, trzeci robi muzykę filmową, to jeżeli trafiają do mnie różne ciekawe projekty, to możemy to robić wspólnie albo możemy sobie pomóc nawzajem, więc to jest sztos. W Polsce nie widziałem takich projektów. Bardzo chciałbym, żeby coś takiego powstało, ale oczywiście wiąże się to z zakupem całego bloku na własność, więc albo z długoletnią dzierżawą, więc bardzo chciałbym, żeby to coś takiego u nas powstało. Jeżeli oczywiście macie ochotę dowiedzieć się więcej o takim biznesie albo mógłbym wam jakoś pomóc, to zapraszam do kontaktu, bo firma tutaj jest też zainteresowana, żeby otwierać swoje placówki w innych krajach czy w innych miastach, z tego co już rozmawiałem. Także jak widzicie, sobie siedzę normalnie, drzewko, ławeczka, stoliczek, sobie chilluję, no i zaraz wracam do roboty. Tak właśnie wygląda ekspedycja do Ikei po materiał na absorbery. Potem market budowlany, drewno, haki, wkręty i tak dalej. No i składanie. Składanie najprzyjemniejsza część, a potem wiercenie i wieszanie tego. To jest już po prostu, to jest. How much this jacket cost? 4 million. Is that even a lot? Na tym polega składanie paneli. Trzeba przewieźć te wszystkie gadżety stamtąd i z tymi funflami. Tu muszę patrzeć. I potem zaczynamy od tego, że bierzemy te wszystkie dechy, które są pomierzone w odpowiednich wymiarach. To są te długie, to są boki, te krótkie to są góra i dół. Skręcamy je w prostokąty. Potem idzie do tego wełna, która jest generalnie tam. I potem idzie na to
basically what I'm saying though is Idzie na to that, materiał, który jest za mną właśnie tam. Więc generalnie będzie sporo zabawy. Check. Dziękuję, dziękuję. Na zdrowie. Na zdrowie. Tak wygląda, drogie dzieci, człowiek po 16 godzinach roboty. Tu są absorbery gotowe, tam są do zrobienia materiałem. Tu biurko, tu stare szafy. No i tak to wygląda. Drugi dzień zmagań. I zaraz to będzie się działo. Time to say goodbye. I have cleaned the other day the coffee machine with like a lot of products and stuff like I Believe in God? No. Mały update'cik, co tu dzisiaj mamy. Boki oczywiście pójdą sobie na tył, nic nie idzie, tam też jest wełna w środku w tych szafeczkach. To jest niby 15 metrów, nie? 15 metrów kwadratowych to trochę taka rzeźba w górę. Jest za małe pomieszczenie do robienia muzy. No ale jak się nie ma co się lubi, co się ma, więc co? No próbuję coś zrobić, chłopaki też rzeźbią, chodźcie. Bruno, jak tam? O, i to studio Bruna jest. I też zajebiście. O, a na dole chyba jakaś impreza w ogóle trwa. Są dwa nade mną z frontu do regulacji. Potem bliżej okna są kolejne. Tutaj te idą do rogów, te do rogów. O, tu jeszcze idą boki. No i tak to będzie wyglądać. Ale zaczyna już to być fajne. Także jest git. Tak wygląda robota. Głośników jeszcze nie odpalałem. 2:30. Już wszystko praktycznie gra. Trzeba podłączyć głośniki. Potem wysterować troszkę equalizer i no i fajnie. Witam Was już po. Jak widzicie, wszystko jest na biało, elegancko. Mam niecałe 15 m2, więc każdy ciemny kolor Wam odradzam od razu w budowaniu absorberów, meblach, whatever. Jasne kolory, żeby było więcej przestrzeni i autentycznie mam teraz coraz więcej światła. Są naokoło absorbery i wszystko zostało zbudowane prostą techniką, jak już zresztą widzieliście w urywkach z budowy. Wełna mineralna, rama. Ewentualnie może pójść naprzód bardzo cienka folia malarska, żeby się ta wełna nie sypała. Na to idzie materiał. Na tą całą naszą ramę z wełną idzie materiał. Pamiętajcie, żeby wybrać odpowiednią wełnę mineralną. Polecam Wam czytać na forach internetowych dużo. Pamiętajcie, że najważniejsze w pomieszczeniu jest akustyka, bo tyle słyszycie tak naprawdę. Trzeba wyeliminować rogi, tam gdzie kumuluje się bas, pierwsze odbicie, rezonans czy echo, które wynika też z wysokości Waszego pomieszczenia. Najgorsze pokoje są to najmniejsze pokoje lub idealne kwadraty. Jeżeli macie pokój dłuższy, a nie szerszy, to polecam Wam ustawienie też Waszego stanowiska na tej krótszej ścianie niż dłuższej. I jak znajdziecie swój sweet spot, czyli miejsce, w którym najlepiej Wam się tej muzyki słucha i od tego trzeba zacząć. Po budowie absorberów zrobiłem pomiary Sonarworksem. Są też inne programy jak Room EQ Wizard, ARC od IK Multimedia. W każdym mierzy się inaczej, używa się tego samego mikrofonu. Tak wygląda ten mikrofon. Możecie używać go ze wszystkimi programami. Kwestia, czy macie do niego plik z kalibracją i czy go wczytacie do programu, bo to też w zależności od tego pliku będziecie mieli inny pomiar. A co do samych pomiarów i programów, którymi to mierzyć, to jest bardzo fajna i cenna informacja dla Was. Z czym macie problem w pomieszczeniu? Możecie go naprawić przez parę rozwiązań. Jedną rzeczą jest właśnie budowa absorberów, różne umiejscawianie, przestawianie, wybieranie różnych miejsc odsłuchowych, szerzej monitory, dalej, bliżej. Generalnie pamiętajcie, żeby ustawiać głośniki i Wasz sweet spot, czyli miejsce, w którym będziecie słuchać, miksować i pracować w trójkącie równobocznym. To jest bardzo ważne i to bardzo wpływa na dźwięk, który będziecie odbierać. Ja na przykład stosuję taką metodę,
którą tak naprawdę SonarWorks wykorzystuje w swoim oprogramowaniu, czyli dzięki niemu mierzycie i program automatycznie koryguje wasze braki i spowoduje, że sygnał jest bardziej flat, czyli jest bardziej płaski. Ja robię podobną rzecz, tylko używam equalizera, który jest pomiędzy interfejsem a głośnikami, więc jeżeli w moim pomiarze dostanę informację, że mam braki w tych i w tych hercach, tu mam za dużo, tu mam za mało, to po prostu sobie to mogę skorygować na equalizerze i wtedy to, co do mnie dociera już z głośnika, jest bliższe ku neutralnemu sygnałowi. Tylko pamiętajcie, adaptacja i budowanie adaptacji akustycznej to powinno służyć temu, że głośniki naturalnie grają ustawione na 0, powinny Wam oddawać praktycznie też i neutralny dźwięk, ale niestety trzeba sobie radzić. Pokoju na razie nie zmienię, metrażu na razie nie zmienię, monitorów nie zmieniam. Jestem z tego bardzo zadowolony, także zabieram się zaraz do miksowania i do robienia numerów. Czekajcie na kolejną muzę, kolejne tutoriale. Oczywiście zapraszam Was na moje social media, lekcje online i do następnego.